Witajcie w moim subiektywnym przewodniku po Słowenii, gdzie każdy, niezależnie od tego, czy kocha góry, czy wypoczynek nad morzem, znajdzie coś dla siebie. W Słowenii atrakcje są tak liczne i różnorodne, że jeden krótki pobyt to zdecydowanie za mało, by poznać chociaż ich ułamek. Wydaje się niemal niewiarygodne, że na tak niewielkim obszarze mieści się tyle niesamowitych miejsc. Zapraszam Was do odkrycia ze mną tych wszystkich zakątków, które sprawiają, że Słowenia jest tak wyjątkowa. Teraz przeniesiemy się do jednego z najbardziej malowniczych i rozpoznawalnych miejsc w Słowenii – jeziora Bled. To właśnie ten klimatyczny zakątek zdobi okładki wielu przewodników, a jego urok sprawia, że jest obowiązkowym punktem na turystycznej mapie kraju. Zacznijmy od Bleckiego Zamku, usytuowanego na skalistej górze, około 100 metrów nad poziomem jeziora. To tu z tarasów zamkowych roztacza się niezapomniany widok na krystaliczne wody jeziora, otoczone gęstym lasem, z malowniczym miastem i Alpami w tle. Kolejną perłą tego miejsca jest kościół Wniebowzięcia, położony na niewielkiej wyspie pośrodku jeziora. Pierwotnie romański, później przebudowany na gotycki, a ostatecznie zniszczony przez trzęsienie ziemi i odbudowany w stylu barokowym. Znany jest z legendy o pogańskiej świątyni bogini Żywy, której potwierdzenie znajduje się w znaleziskach archeologicznych. W świątyni znajduje się słynny dzwon życzeń z XVI wieku, którego dźwięk niesie się po całym jeziorze. Spacer wokół jeziora to prawdziwa przyjemność i chwila wytchnienia. Choć miejsce to cieszy się dużą popularnością, szczególnie w sezonie, warto odwiedzić je poza głównym okresem turystycznym, by w pełni delektować się jego spokojem. A po spacerze koniecznie trzeba spróbować lokalnych przysmaków, pysznych burgerów i niezapomnianego deseru Jack Sparrow. Znajdujemy się teraz w sercu Alp Julijskich, jednym z najbardziej spektakularnych regionów Słowenii. To tu, w północnej i zachodniej części kraju, rozpościera się krajobraz tak różnorodny, że każdy krok to nowe odkrycie. Przed nami majestatyczny Triglav, najwyższy szczyt Alp Julijskich. Jego potężna sylwetka jest niczym monumentalne dzieło sztuki wykute przez naturę. To symbol narodowy Słowenii, obecny nawet na fladze kraju. Obok Triglava są również skaliste grzebienie Prizojnika i Gór Martulskich, tworzące krajobraz pełen surowości i majestatyczności. Te góry zachwycają nie tylko wysokością, ale i niezwykłymi formami, jak dynamiczne w kształcie piramidy, szczyty Jalowca czy Mangartu. Pamiętajcie, że eksploracja tych gór wymaga dobrej kondycji i odpowiedniego wyposażenia. Trasy są różnorodne, od łatwych ścieżek po wymagające szlaki, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wędrując po Alpach Julijskich, poczujecie alpejski rozmach i dowiecie się, co to znaczy być blisko natury w jej najbardziej surowej formie. Park Narodowy Triglav. Jedyny słoweński park narodowy, który zachwyca swoją wyjątkową przyrodą i bogactwem kulturowo-historycznym. Park ten rozpościera się wzdłuż słoweńsko-włoskiej granicy, blisko granicy z Austrią, obejmując ponad 80 km² południowo-wschodniej części Alp. Jest to jedno z najstarszych tego typu miejsc w Europie, co czyni go niezwykle cennym skarbem przyrodniczym. Park Narodowy Triglav to prawdziwy raj dla turystów. Tutaj każdy miłośnik natury znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji. Sercem parku są liczne, dobrze oznakowane i bezpieczne szlaki górskie. To właśnie wędrowanie po tych szlakach jest ulubioną aktywnością wielu turystów w miesiącach letnich. Doświadczeni alpiniści mogą tu również zdobywać szczyty Alp Julijskich, czerpiąc satysfakcję z pokonywania górskich wyzwań. Po drodze na wędrowców czekają liczne schroniska górskie i kolejki, które ułatwiają eksplorację tego niezwykłego terenu. Jedną z największych atrakcji Parku Narodowego Triglav jest jezioro Bohinj, największe jezioro polodowcowe w Słowenii. Jezioro Bohinj, otoczone stromymi górami porośniętymi gęstymi lasami, stanowi idealne miejsce na spokojny odpoczynek i czerpanie radości z obcowania z naturą. Zachęcam do podjęcia wędrówki wokół tego malowniczego jeziora, której trasa rozciąga się na ponad 10 km. Na jeziorze organizowane są rejsy spacerowe, dające możliwość podziwiania otaczających go krajobrazów z perspektywy wody. Dla tych, którzy preferują bardziej indywidualne doświadczenia, dostępne są wypożyczalnie łodzi wiosłowych i kajaków. To doskonała okazja do samodzielnego odkrywania uroków jeziora. A po dniu pełnym aktywności nic nie przynosi większego relaksu niż odpoczynek na brzegu jeziora. Podczas mojej ostatniej wizyty spędziłem uroczy dzień na plaży. Pływanie w tych krystalicznych wodach było niezwykle przyjemne. To idealne miejsce na spokojne zakończenie aktywnie spędzonego dnia. Jezioro Bohinj to prawdziwa oaza spokoju, idealna na chwilę oddechu w otoczeniu słoweńskiej przyrody. Jezioro ogólnie robi na mnie dużo lepsze i fajniejsze wrażenie niż Bled. Bled jest taki instagramowy bardzo, także można sobie tam ładne ujęcia porobić, natomiast Bohinj bardzo taki, no można powiedzieć dziewiczy, to nie do końca chyba dobre, bo ludzie są jak najbardziej, ale no mnie się bardziej podoba, bo jest tak dziko po prostu nieuregulowane. Można się pokąpać z rybkami nawet, co jest rzadkością, one podpływają bardzo blisko. Zapraszam Was teraz do serca Słowenii, do Lublany, stolicy tego malowniczego kraju.
Lublana, z populacją niemal 300 000 mieszkańców, jest nie tylko najważniejszym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i administracyjnym Słowenii, ale również centralnym węzłem komunikacyjnym. Dzięki swojemu położeniu, unikalnemu charakterowi i bogactwu zabytków, miasto to jest ważnym punktem na turystycznej mapie kraju. Mimo bycia nowoczesną stolicą, miasto zachowało sielską atmosferę charakterystyczną dla jednej z mniejszych stolic w Europie. Jednak jest to miejsce pełne niespodzianek. Zimą Lublana ma nieco senny charakter, natomiast latem odsłania swoje oblicze. Charakterystycznym elementem miasta są malownicze mosty przecinające rzekę Lublianica. Szczególnie wyróżnia się most Smoków, zaprojektowany w stylu Art Nouveau i zbudowany na początku XX wieku. Imponujące postacie smoków i konstrukcja z żelazobetonu czynią go jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów miasta i jednym z pierwszych tego typu mostów w Europie. Oprócz architektonicznych pereł, Lublana oferuje olbrzymie obszary parku Tivoli, które ciągną się aż do centrum miasta. Spacer po tym parku to prawdziwa przyjemność, a warto także odwiedzić budynek Tivoli, obecnie siedzibę Międzynarodowego Centrum Sztuk Grafiki. Stolicę Słowenii zdecydowanie można zwiedzić na piechotę. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że wszystko jest w zasięgu spaceru. Z kolei nocleg w hotelu sportowym przypomniał mi dawne czasy obozów. Był to naprawdę fajny wybór. Mogę Was zapewnić, że Lublana to miasto, które z pewnością zaskoczy Was atmosferą, oferując zarówno kulturalne doświadczenia, jak i możliwość odpoczynku wśród zieleni i przyrody. Teraz zapraszam Was do Doliny Wipawy, rajskiego miejsca dla miłośników win i pięknych krajobrazów. Ta malownicza dolina, pełna winnic, agroturystyk i restauracji oferujących lokalne specjały, jest idealna do degustacji słoweńskich dań i wybornych win. Dolina Wipawy to idealne miejsce dla tych, którzy cenią piękne krajobrazy, jazdę na rowerze, dobre wino, a także dla entuzjastów lotnictwa. A ponieważ ja także należę do tej grupy, to teraz lecimy do pięknej miejscowości Wipawski Križ. Wipawski Križ, malownicze miasteczko na zboczu wzgórza, przyciąga wzrok już z daleka. Położone niedaleko Ajdowszczyny, przez wieki było ważnym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym Doliny Wipawy. Jego imponujące mury i maleńkie, urokliwe uliczki sprawiają, że jest to jedno z najwspanialszych zabytków historii kultury w kraju. Otoczone murami średniowieczne miasto opowiada historię z czasów, gdy było centrum górnej Doliny Wipawy. Widok Wipawskiego Kriża zaprasza podróżnych do odkrywania jego starożytnych tajemnic. Dolina Wipawy to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. Mnóstwo jest tutaj do zwiedzania i odkrywania. Miałem nawet plany wziąć udział w biegu Ultra Trail Wipawa Valley, ale niestety pandemia pokrzyżowała mi plany. Może kiedyś tam wrócę. A tymczasem witam w Dolinie Soczy, jednej z najpopularniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w Słowenii. To tu, nad brzegami rzeki Socza, która rozciąga się na 140 km, turyści mogą doświadczyć niesamowitej przyrody i adrenaliny. Rzeka ta, znana ze swoich oszałamiających kolorów i niezwykłego kształtu koryta, jest prawdziwym klejnotem tej okolicy. Dla fanów sportów ekstremalnych, Dolina Soczy oferuje możliwość raftingu na gwałtownych wodach rzeki. To doskonała okazja, aby poczuć prawdziwy dreszcz emocji. Natomiast miłośnicy spokojniejszych form aktywności mogą wybrać się na jeden z wielu pieszych szlaków. Szczególnie polecam szlak wzdłuż rzeki, z którego można podziwiać ciągle zmieniający się i zachwycający krajobraz tego miejsca. Teraz zapraszam Was do Piranu, miasta, które swoim urokiem i historią przypomina włoską Wenecję. Położony w południowo-zachodniej Słowenii, na długim, skalistym cyplu nad Adriatykiem, Piran to miejsce o bogatej i fascynującej historii. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych. Po upadku Rzymu miasto przeszło pod panowanie Słowian. W końcu XIII wieku Piran wraz z Koprem i Izolą dostał się pod panowanie Wenecji, co dało początek jednemu z największych okresów rozkwitu miasta, głównie za sprawą handlu solą. Na przełomie XV i XVI wieku Piran został otoczony potężnym systemem fortyfikacji, mającym chronić miasto przed tureckimi najazdami. To w tym okresie powstała większość zabudowy miejskiej, która do dziś zachwyca swoim charakterem przypominającym włoską Wenecję. Do połowy XX wieku Piran należał do Włoch i był zamieszkiwany głównie przez ludność włoską. W połowie XX wieku, na mocy porozumienia międzynarodowego, miasto zostało przejęte przez Jugosławię, a obecnie należy do Słowenii. Piran to dziś jeden z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych słoweńskich nadmorskich kurortów. Latem plaże tego miasta są oblegane przez turystów. Warto również przespacerować się po malowniczych i krętych uliczkach Starego Miasta i zobaczyć zabytki przypominające o wielowiekowej historii Piranu. Choć niedaleko znajduje się Koper, to moim zdaniem Piran jest o wiele bardziej urokliwym miastem. Jeśli miałbym wybrać, zdecydowanie postawiłbym na Piran, ale jeśli macie czas, warto również pozwiedzać Koper. Piran to miejsce, które z pewnością zapadnie Wam w pamięć swoją niepowtarzalną atmosferą, historycznym pięknem i malowniczymi krajobrazami. Teraz przeniesiemy się do zamku Branik, który jest ważnym punktem na mapie kulturowej Słowenii. Ten zamek, wzniesiony w XIII wieku, znajduje się na miejscu dawnej rzymskiej osady obronnej.
Niestety, w czasie II wojny światowej zamek został zniszczony przez partyzantów, wysadzony w powietrze i spalony. Dziś stanowi on fascynujący przykład odbudowy historycznej architektury, będąc świadkiem przemian, jakie zachodziły na przestrzeni wieków. Odwiedzenie tego miejsca to nie tylko podróż w czasie, ale także okazja do zobaczenia, jak współczesna Słowenia dba o swoje dziedzictwo historyczne. Teraz zanurzymy się w piękno Jeziora Jasna, kolejnego niezwykłego miejsca na mapie Słowenii. Choć jest to zbiornik sztuczny, jego uroda w niczym nie ustępuje naturalnym jeziorom. To właśnie tu, w tych szmaragdowych wodach, możecie doświadczyć orzeźwiających kąpieli, otoczeni przez majestatyczne góry. Jezioro Jasna, mimo że niewielkie, jest niezwykle malownicze. Znajduje się w pobliżu Krańskiej Gory, co czyni je idealnym miejscem na krótką przerwę w trakcie zwiedzania Triglavskiego Parku Narodowego. Otoczenie jeziora zachęca do wędrówek, pozwala na chwilę odpoczynku i delektowanie się pięknem słoweńskiej przyrody. To urokliwe miejsce jest doskonałą atrakcją dla tych, którzy szukają spokoju i chcą na moment oderwać się od codzienności, zanurzając się w naturalnym pięknie, które oferuje Słowenia. Teraz chciałbym wspomnieć o miejscu, które świetnie sprawdzi się jako baza wypadowa do zwiedzania tego pięknego kraju. Hotel Residence Apollonia Guest House. To bardzo spokojne miejsce, utrzymane na wysokim poziomie, oferujące pyszne jedzenie i wygodne łóżka. Dodatkowym atutem jest duży parking i bliskość do Triestu. Jego położenie umożliwia szybki dojazd do wielu atrakcji Słowenii. W zaledwie godzinę można stąd dotrzeć praktycznie do każdego zakątka kraju.